Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowego Volvo V60. Stało się. Druga generacja Volvo V60 jest już na rynku i wygląda dokładnie tak, jak się tego wszyscy spodziewali. Wygląda fantastycznie. Powiecie pewnie, że przecież wygląda dokładnie tak samo jak nowe Volvo V90. I wiecie co? Macie rację. Na pierwszy rzut oka ciężko te dwa modele od siebie odróżnić. Jest jednak bardzo ważny szczegół, jakim są wymiary. V60 jest mniejszy od V90, a to oznacza dużo lepsze proporcje. Volvo V90 też wygląda świetnie, ale jest aż za duże, za długie. Co innego nowe V60. Jest przepiękne. Nie mogło oczywiście zabraknąć fenomenalnie wyglądających i tak samo dobrze świecących reflektorów LEDowych z przodu, jak i z tyłu. Pod względem wizualnym, nie ma się do czego przyczepić z nowym V60. No dobra, może jednak coś znalazłem. Jak na przykład te źle spasowane listwy koło okien. Mam jednak nadzieję, że to pojedynczy przypadek. Volvo V60 to kombi, stąd też nie powinien nikogo dziwić spory bagażnik. Aby się do niego dostać, można na przykład zrobić ruch nogą, a ten sam nam się otworzy, jeśli oczywiście mamy kluczyk przy sobie. Niestety, albo ja jestem ułomny, albo nie działa to idealnie. I to pomimo, iż na klapie jest narysowana instrukcja, jaki ruch i gdzie należy wykonać. No cóż, na szczęście można używać kluczyka, albo przycisku na klapie, albo przycisku w kabinie. Sam bagażnik jest bardzo ustawny i ma pojemność aż 529 litrów, co jest wartością większą niż u niemieckiej konkurencji. Świetnym patentem, znanym z innych modeli Volvo, jest podnoszona się przegroda, która pozwala nam zmniejszyć bagażnik, tym samym zapobiegając przemieszczaniu się bagaży. Dodatkowo w bagażniku jest sporo haczyków, siatek mocujących, a także mamy gniazdo pod zapalniczką. Pod podłogą znajdziemy koło zapasowe lub zestaw naprawczy. Miło, że producent pomyślał o haczyku, dzięki któremu nie musimy trzymać podłogi, gdy coś wyjmujemy spod niej. Tylną kanapę można bardzo łatwo złożyć za pomocą przycisków umiejscowionych po prawej stronie kufra. Po złożeniu kanapy podłoga nie jest co prawda idealnie płaska, ale i tak dałoby się tutaj przespać. Ja mam 186 cm wzrostu i mieszczę się dosłownie na styk, gdzie głowa już wpada mi w szczelinę pomiędzy fotelem przednim a kanapą. Volvo V60 zaskakuje ilością miejsca z tyłu, gdzie zwłaszcza na nogi mamy jej naprawdę sporo. Na głowę również się mieszczę, chociaż tutaj ze względu na szklany dach przestrzeni jest nieco mniej. Z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik, nawiewy czy oddzielną klimatyzację wraz z podgrzewanymi fotelami i gniazdem pod zapalniczką. Świetnie. Jeszcze lepiej jest z przodu, gdzie standardowo muszę pochwalić fotele. Prezentują się znakomicie, mają ogromną regulację i są bardzo wygodne. Niestety, znowu standardowo muszę trochę ponarzekać na skórę, która się mocno marszczy czy nawet lekko pęka. Miejsca z przodu jest sporo, chociaż na głowę mogłoby go być więcej, bo ja mieszczę się niemal idealnie. Fotel możemy ustawić bardzo nisko, co jest niewątpliwie dużą zaletą. Fotele z przodu oczywiście mogą być też w pełni elektrycznie, podgrzewane, wentylowane i z pamięcią ustawień. Pięknie. Piękna jest też deska rozdzielcza. Niemal identyczna jak w innych nowych modelach Volvo. Szwedom trzeba to przyznać. Zarówno wygląd zewnętrzny, jak i wewnętrzny to prawdziwy majstersztyk. Są przepiękne. Jedyne co mi nie pasuje to obsługa, która wymaga przyzwyczajenia. Część przycisków nie jest opisana, a część funkcji trzeba mocno wyklikać na wyświetlaczu środkowym. Ten ma 12,3 cala i obsługuje się go tak jak tablet albo smartfon za pomocą gestów. Ludzie młodzi raczej nie będą mieli problemów z obsługą, a i starsi powinni się przyzwyczaić. Drugi ekran mamy na miejscu zegarów i prezentuje się bardzo ładnie. Mamy 3 różne motywy grafiki, które wybieramy samemu w zależności od tego, co nam się podoba. W kwestii schowków i przegródek, to w tunelu środkowym mamy tego sporo i co ważne, wszystkie te przegródki są zasuwane lub zamykane. Największy schowek jest oczywiście przed pasażerem, a w drzwiach zmieścimy małą butelkę z wodą. To, na co warto zwrócić uwagę we wnętrzu, to dbałość o detale. Zobaczcie na te szwedzkie flagi przy fotelach, czy na fikuśny starter wraz z pokrętem do zmiany trybów jazdy. Po tym właśnie poznaje się premium. Nawet projekt bezramkowego lusterka robi wrażenie. Niezłe jest też wykonanie. Absolutnie nic nie skrzypi, a materiały są naprawdę niezłej jakości. Miło, że kierownica jest na zewnątrz czarna, przez co nie wybrudzi się tak szybko. Pora zajrzeć pod maskę. W nowym V60, podobnie jak w XC60, XC90 czy ES oraz V90, pracują póki co tylko i wyłącznie dwulitrowe silniki, rzędowe czwórki. W przypadku testowanego egzemplarza jest to najmocniejsza benzynowa jednostka T6 o mocy 310 koni i 400 Nm. Tak duża moc z dość małej pojemności została osiągnięta dzięki zastosowaniu turbo oraz kompresora. Obie te sprężarki słychać lekko na zewnątrz, gdzie jedna świszczy, a druga tak jakby nieco wyje. Dodatkowo ten egzemplarz miał zrobiony program poprawiający osiągi silnika przez firmę Polestar, czyli nadwornego tunera Volvo.
W rezultacie auto ma 326 koni oraz 430 Nm. Nie za duży przyrost, bo zaledwie o 16 koni i o 30 Nm, ale zmieniło się nieco więcej. Zmieniła się krzywa momentu i mocy, przez co auto jest dużo bardziej elastyczne i zrywne już przy niskich obrotach. Volvo V60 z silnikiem T6 posiada tylko i wyłącznie napęd na wszystkie koła oraz 8-stopniową, klasyczną przekładnię automatyczną. Duet świetny, który pozwala na wystrzelenie ze świateł w 5,8 sekundy i pewne prowadzenie w każdych warunkach. V60 T6 nieco gorzej przyspiesza przy wyższych prędkościach, gdzie czas przyspieszenia od 100 do 200 km na godzinę wynosi 17,3 sekundy, czyli o niemal 2 sekundy gorzej niż np. Super 280-konny w kombi. Mimo wszystko V60 T6 jest bardzo szybkie, a wyprzedzanie to przyjemność. Auto świetnie się zbiera, zwłaszcza z niskich prędkości, czuć jak nas aż kopie w plecy. Podoba mi się też ta lekkość w przyspieszaniu. Dosłownie ledwo naciskamy gaz, a auto już żwawo przyspiesza. W zasadzie jedyny minus tej jednostki to spalanie. W mieście podczas spokojnej jazdy mamy wyniki na poziomie 15 czy nawet 16 litrów. Na trasie schodzimy do 9, co wciąż moim zdaniem jest dużym wynikiem. Oczywiście 330 koni oraz napęd na wszystkie koła nie pomagają, ale liczyłem jednak na nieco mniejsze spalanie. Volvo też nie prowadzi się tak jak niemiecka konkurencja, ale tak było od zawsze. W Volvo układ kierowniczy pracuje bardzo lekko, moim zdaniem aż nawet za lekko. Za to plusem jest łatwe manewrowanie, z którym poradzą sobie nawet kobiety. Zawieszenie jest stosunkowo sztywne, a 19-calowe koła nie poprawiają komfortu, ale mimo wszystko nierówności są nieźle tłumione. Przy parkowaniu pomocny może się okazać system kamer 360 stopni, z którym jest jednak mały problem. Otóż obraz jest bardzo mocno zniekształcony, co trzeba mieć na uwadze podczas parkowania. Na szczęście, czujniki parkowania działają bardzo dobrze i szybko wyłapują zbliżające się przeszkody. Pochwalić za to muszę wyciszanie kabiny, które jest genialne. W środku, nawet przy prędkości powyżej 140 czy nawet 160 km na godzinę jest cicho, nawet bardzo cicho. Nie słychać praktycznie nic, za co ogromny plus dla Volvo. Skoro przy dźwiękach jestem, to słów kilka o wydechu. W zasadzie to nie ma tu o czym mówić, bo auto jest po prostu ciche i nie brzmi. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jedynie głośniej pracuje podczas odpalenia na zimnym, wtedy całkiem przyjemnie mruczy. Brak rasowych dźwięków nie traktuję jednak jako wadę, przecież Volvo V60 nie aspiruje do auta sportowego. Jeśli chodzi o pozostałe jednostki, to do wyboru nie mamy w tym momencie ich za dużo. Jest to tylko testowane T6 oraz jeden diesel D4 o mocy 190 koni. Jednak po 12 listopada do oferty dołączy słabszy diesel D3 o mocy 150 koni oraz słabsza benzyna T5 o mocy 250 koni. Pojawi się też oferta z hybrydą T8 o mocy 390 koni. Podstawowe Volvo V60 D3, czyli z dieslem o mocy 150 koni, kosztować będzie 147 000 zł za wersję z napędem naprzód i manualem 6-biegowym. Dopłata do automatu to 9300 zł, a jeśli chcemy mieć napęd na wszystkie koła, to musimy wybrać właśnie automat oraz dorzucić kolejne 10 000 zł, czyli łącznie 166 300 zł. Najtańsza benzyna to wydatek minimum 182 000 zł za T5 o mocy 250 koni, a testowane T6 o mocy 310 koni zaczyna się od 200 000 i 600 zł. Nowe Volvo V60 jest dokładnie takie, jakie oczekiwałem. To po prostu mniejsze Volvo V90. W moim odczuciu jest nawet lepsze, ale tylko dlatego, że nie czuję potrzeby posiadania aż tak wielkiego auta, jakim jest V90. No i V60 ma te same silniki, ale jest lżejsze, więc ma też nieco lepsze osiągi. Tak czy inaczej, nowe Volvo V60 to świetny samochód. Piękny, pakowny, bogato wyposażony i bardzo dobrze wykonany. Oczywiście, można ponarzekać na tylko jedną pojemność silników, czy też na nieco mniejszą precyzję prowadzenia, ale wydaje mi się, że klienci Volvo tego nie oczekują. Tymi autami nikt nie chce się ścigać czy szpanować. Dlatego też to jedne z niewielu aut marki premium, których właściciele nie są stereotypowymi cwaniakami, burakami czy też dresiarzami. A to też może się okazać niezłą zaletą.